Porozmawiajmy w takim razie chwilkę na temat przyszłości, tak? Czy Danone planuje w najbliższym czasie wykorzystać sztuczną inteligencję, o której tak dużo tutaj dzisiaj się mówi? Macie już bardzo silne podstawy, bo tak naprawdę program OneSource temu miał służyć, żeby dane ujednolicić, oczyścić, bo jak Państwo wiecie, sztuczna inteligencja uczy się na danych. Jeżeli nie zrobimy dobrze tego pierwszego kroku, to można powiedzieć, że potem nie możemy się spodziewać cudów po sztucznej inteligencji. Szklaną kulą ona nie jest. Bazuje na danych, więc Wy już macie ten pierwszy krok, jesteście w trakcie i macie go praktycznie za sobą. Jakie tutaj planujecie projekty? Naszymi planami jest dalszy rozwój platformy OneSource, czyli dokończenie projektu migracyjnego, a potem uruchomienie takiej zaawansowanej analityki. Czyli chcemy tworzyć nowe narzędzia, chcemy korzystać w nich z danych, które są dostępne w trybie live, chcemy szybko reagować chociażby w zakładach produkcyjnych, gdzie naprawdę dużo się dzieje i takie dane w trybie rzeczywistym są nieocenione. Poza tym chcemy też budować wizualizację w Power BI, rozwijać się w tym zakresie. Chcemy wykorzystywać analizy predykcyjne, żeby nie tylko patrzeć na to, co się już wydarzyło i analizować to, co było wcześniej, ale też na tej podstawie wyciągać wnioski na przyszłość i patrzeć również w przyszłość. A wspomniałaś o AI i teraz takim gorącym temacie i tak, tutaj też mamy ambicje do tego, żeby takie projekty uruchamiać. I tak jak wspomniałaś właśnie, tak OneSource jest dla nas takim fundamentem, takim początkiem, na którym dalej możemy budować, czyli to, że mamy w chmurze uporządkowane dane odpowiednio dostosowane, oczyszczone, będzie nam pozwalało tą sztuczną inteligencję rzeczywiście dobrze nauczyć, tak żeby ona wyciągała dobre wnioski. I myślę, że takim ciekawym, innowacyjnym projektem, który będziemy chcieli wprowadzić, jest wykorzystanie sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego do bardziej optymalnego zarządzania naszymi przestrzeniami magazynowymi w magazynach przyfabrycznych.